Witam. 29 październik 2024 rok i godzina 20. Oczywiście tak wygląda nasz tutaj kosmogram. Czy jest interesujący? Normalnie wszyscy wiedzą, że jest interesujący i to jest najważniejsze. O, akurat Saturn na osi. Proszę zwrócić uwagę. Nie wiem, ile spóźniłem, znaczy jakie jest opóźnienie, ale chyba niewielkie, bo jestem tutaj u siebie w pracowni albo w studio, jak to woli. Może lepiej studio by było. I z kolei zastanawiam się, co powiedzieć. Dzisiaj szczęśliwy dzień oczywiście. Dlaczego? No, Dłada Samca Koziorożca, więc jak mamy znak Skorpiona i Dłada Samca Koziorożca, to musimy pamiętać o jednej. Oj, coś mnie tutaj je i nie płaci. Najgorsza rzecz, jaka może być. Koziorożec to statut, wiecie o co chodzi, no więc będziemy statutowe rzeczy omawiać, a Księżyc z kolei jest w Wadze i w dodatku Strzelców. Czy coś ma wspólnego dzisiejsza rozmowa ze Strzelcem? Oczywiście, że tak. Wreszcie dotarła do mnie ta oto pozycja książkowa. Jeszcze pełnej recenzji nie zrobię, ale to, co przeczytałem, to no, gdzieś około 50 stron. I szczerze mówiąc, teraz tak, jeżeli ma to kupić osoba, która nie zna się zupełnie na astrologii, błąd, niepotrzebna. Jeżeli ma to kupić człowiek, który chce poznać astrologię dogłębnie, to jest według mnie w tej chwili, na czas dzisiejszy, jeżeli mamy Jana Skarży-Dzierżbickiego, jeżeli posiadamy Homo Zodiacus, no nie mówię o mandali życia, bo to jest zupełnie, no i te dwie części profesora Leszka Weresa, Nieznany świat, pierwsza i druga część. Ja nie mówię o Leonie Zawadzkim. No Leon Zawadzki, cała Ariadna oczywiście i Fala też. Jeszcze tam kilka pozycji jest, no i sama astrologia. Ta malutka taka książeczka, no to oczywiście, że tak. No i to. Autentycznie do tej pory ta książka przez te 50 stron, które przeczytałem dopiero, jest gra warta świeczki. Jest trudną książką, dlatego że większość astrologów uważa, tutaj nie ma, jak do tej pory, nie ma, jest jeden błąd, który zauważyłem, ale nie chcę go jeszcze mogę omówić. Chodzi o genetykę, astrogenetykę słowo. Astrogenetyka jest znana od zawsze. I tutaj jest podany człowiek, który to wymyślił. No nie ma takiego czegoś. No zaczyna mnie to astrogenetyką profesor Leszek Weres właściwie od początku uczył nas tego. I nie wiem, kto uczył profesora Weresa, ale kosmogram, oczywiście, że się nie uczy astrogenetyki na zajęciach, tylko na już bardzo poważnych działaniach, bo jest to, no, co wam da, krótko mówiąc, co wam da kosmogram? No tak, porozmawiajmy zupełnie serio. Co da wam kosmogram wasz? Przypuśćmy, że jesteś kobietą. Co jest najważniejsze dla kobiety? Przecież nie mąż, tylko dzieci. Dzieci są najważniejsze, bo męża można zmienić w założeniu, co jest nieładne, ale w założeniu dzieci są najważniejsze. No więc wpływ. Teraz, jeżeli zastanawiamy się nad tym wszystkim, to dlaczego ja tak myślę
No przecież nie myślę przez męża, tylko myślę przez genetykę. Czyli muszę mieć coś z mamy, taty. Nie, nic nie mam z mamy, taty i to wiemy o to z genetyki klasycznej psychologii, z psychologii, że mamy z poprzednich pokoleń, czyli z dziadków. Tych dziadków jest 4. Są 2 babcie i 2 dziadki. I z tych dziadków. I rzeczywistość, jeżeli byśmy chcieli pogrzebać, każdy z tych dziadków ma swoich rodziców, czyli dokładnie pradziadków. I z pradziadków, mając dziadków, możemy bardzo dużo powiedzieć. Czy mamy genetykę, czy mamy kosmogram, bo kosmogram bardzo ciężko jest zdobyć taki. Oczywiście, że jest to możliwe, jeżeli ktoś ma korzenie w zaborze carskim, tam były podawane godziny, w tym pruskim nie wiem, ale tutaj w austriackim absolutnie nie. I teraz, jeżeli mamy te godziny, no to jest fantastyka. To jest fantazja, bo już wtedy mamy horoskop gotowy i możemy omówić tą osobę. Dokładnie, z każdym szczególe. No więc tutaj jest to opisane. W gruncie rzeczy bardzo mądrze to jest napisane. Znaczy, to jest pierwsza pozycja chyba w Polsce, która mówi w ogóle o tym. W rzeczywistości wszyscy wiemy, że kosmogram nie jest indywidualny. Kosmogram jest wynikiem spotkania się 2 kosmogramów, czyli mamy i taty. I stworzenia nas. I to najciekawsze, że jeżeli mamy dokładne kosmogramy mamy i taty, to możemy wyliczyć, kiedy będzie dziecko. Jeżeli mamy dziadków, to już tym bardziej. Oczywiście, że ktoś powie, przecież ja się bardzo często pytam, a pani dzieci to ma? Tak, a zaraz, jeżeli mam rodziców, to mówię. Nie mówię młodej parze, jak będą mieć dzieci, dlatego, że zrobią na przekór. No po prostu powiedzą, a nie, nie będzie tak. I po co? Ale i tak nie zrobią na przekór, bo jeżeli nawet zrobią, to i tak planety to ustawią w ten sposób, że albo będzie wcześniak, albo troszeczkę później się urodzi, albo się urodzi i tak w tej konstelacji, no bo nie dojdzie do zapłodnienia. To jest cykl Jonasa, tak zwany bardzo ważny cykl Jonasa, czeskiego lekarza, który wpadł na pomysł właśnie tutaj, cykle jakie są miesiączkowe. I to jest bardzo mądre. Gdyby na przykład w założeniu byśmy się posługiwali tym lunarnym kalendarzem, to cykl Jonasa by był normalny. By kobieta dokładnie wiedziała, kiedy może, a kiedy nie może. Kiedy może zajść w ciążę, kiedy nie. Bo ten 28-dniowy cykl by był archetypowy, no po prostu archetyp. Do tej pory uważam, że w tej książce jest bardzo dużo ważnych rzeczy. Bardzo oparte jest w ogromnej ilości Carla Gustawa Junga i o bardzo ważnych historycznie postaciach, zarówno w astrologii, jak i w psychologii. I tutaj wymieniane są te nazwiska. No, Carl Gustav Jung dla nas, którzy wychowywaliśmy się pod presją profesora, no to Carl Gustav Jung jest po prostu no, to, co trzeba znać. Bo jeżeli się nie zna Carla Gustawa Junga, symboli, czy chociażby tam działań, no to w takim razie nie potrafi się rozegrać na szachownicy no właśnie tej wagi, tak? Tej wagi i przejścia do Skorpiona, bo to jest ta para nieodłączna, tak? Czyli Wenus uwiedziona przez Plutona. Proste. To nie dlatego mówię, że coś jest, tylko jesteśmy w czasie.
Jesteśmy w czasie, w tym właśnie czasie, w tym okresie, ponieważ już znaleźliśmy się w Plutonie, znaczy w Skorpionie, ale jeszcze jest waga, no bo nie ma jeszcze nowiu. I to jest właśnie ten czas uwiedzenia, tej presji na wadze. Waga jest obnażona przez Skorpiona. Dlatego tak modne rzeczy są w tej chwili właśnie o tych dziwnych rzeczach, o tych sytuacjach takich, tych płciowych, bezpłciowych. Właśnie tutaj też jest bardzo mądrze to opisane, no, że na samym początku tutaj jest taka sytuacja, że wprowadzono nowy system, z którym no, można się zgadzać, można się nie zgadzać, ale w rzeczywistości jakie wychowanie da podstawy, jakie wychowanie będzie miało dziecko zaznaczam, kiedy wychowuje para jednopłciowa? No pytanie podstawowe. Jeżeli jest to, przypuśćmy, dwóch mężczyzn, znam taki przypadek, bo jeden z moich kolegów, taki lekko oddalony od nas, ale wychowywało jego dwóch mężczyzn. Po prostu mama zmarła i wprowadził się do tego mieszkania kolega, by pomóc jemu w wychowaniu dziecka. Nie była to para, tylko dwóch mężczyzn autentycznie mieszkających w tym domu. I to było 100% pewne, że to są dwaj mężczyźni. Dlaczego? Dlatego, że mieszkanie... Pamiętacie, jak były te wielkie mieszkania, robiono z tych mieszkań, dokwaterowywano. I żeby nie dokwaterować kogoś obcego, ten facet się tam wprowadził. I to był przyjaciel jego. I zagorzały kawaler, no zagorzały, ja go bardzo go ceniłem, lubiłem. Facet z krwi i kości mężczyzna. No i ten tego mojego kolegi ojciec, który był człowiekiem twardym bardzo. Nie potrafił chyba znaleźć sobie następnej kobiety. To chyba było to, że on stwierdził, że on sam da radę i wychowywał. Czy w dwójkę, trudno powiedzieć, czy w dwójkę, ale zawsze miał to oparcie w tym. Spełniał wszystkie warunki w domu. Wychował tego kolegę na człowieka bardzo dziwnego, bo również dobrał sobie dziewczynę i smutne, ale powtórzyła się historia genetyczna, czyli też mu żona odeszła żona, ale zmarła. I z tym, że ma dwoje dzieci, ale dzieci wychowują dziadkowie, więc on się wprowadził jakby do dziadków. Podobna sytuacja mniej więcej, tylko tu był bo jest coś genetycznego. Teraz tutaj jest o tym, o tak zwanej karmie, że coś niesiemy. I właśnie to jest to, co ja mam doświadczenia. I mam doświadczenia oczywiście, kiedy wychowywani byli moi koledzy przez dwóch moich kolegów. Jeden miał mamę i wychowywała go mama i ciocia, znaczy mamy siostra i dwie kobiety go wychowywały. I drugi kolega był wychowywany przez właściwie gro kobiet. Trudno powiedzieć, czy to, ponieważ tam była ciocia, była druga ciocia, była mama, była babcia i była jeszcze coś takiego jak przysposobiona osoba. Ja nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. To była taka postać, którą przygarnięto do domu i ona się jakby w rodzinę wpisała. No to bardzo dziwna sytuacja, ale takie przysposobienia były częste w tamtych latach, moich latach dzieciństwa, bo bardzo dużo osób takich, które po prostu brano jako na wychowanie,
dziwne sytuacje. Czasami no, były takie sytuacje też, że było dwoje dzieci urodziło się. Jedno dziecko oddawano do jakiejś tam rodziny, ale nie na zasadzie adopcji, tylko po prostu przystosowywano. To dziecko wiedziało, że ma mamę i wiedziało, bo bywało tam oczywiście, ale wychowywało się jakby u wujków, u cioci, bo to w rodzinie, na ogół to w rodzinie. I tu była właśnie bardzo dziwna sytuacja, dlatego że ten człowiek został taki po prostu jakby zniewieściały. Nie ma żony, do dzisiaj no, ma mniej więcej tyle lat co ja, albo może jest nawet, nie, tyle, nie, bo no, ma chyba tyle samo co ja, albo jest o rok starszy ode mnie. Nie wiem, czy miał jakąś dziewczynę, ale go nigdy nie widziałem z dziewczyną. Zawsze go widuję z którąś z tych osób, z tych cioci, jeszcze niektóre żyją. Wiem, że mama zmarła. I teraz kwestia, dlaczego tak się stało? Czy jego tak zaabsorbowały te kobiety, że on został sam? To jest problem bardzo poważny wychowania, środowiska. I nie doczytałem jeszcze dalej, ale uważam, że w tej książce chyba dojdę do tego i będzie tutaj. Te wszystkie sytuacje. Są pokazane pewne chwyty astrologiczne, jak to, ale też ujęcie słów bardzo dziwne, bo konstelacja. Konstelacja nie występuje u nas w Polsce takie słowo. Jeżeli się takie coś używa, to jest literatura niemiecka na ogół i to jest książka przetłumaczona, to co się zorientowałem, z włoskiego. A sama astrogenetyka pochodzi z Ameryki Łacińskiej. Tutaj mówią o chyba Peru, że to peruwiański, chyba tak dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, albo ja z kolei wiem, że z Argentyny pochodzi genetyka, bo spotkałem w ogóle na swojej drodze, to po raz pierwszy astrogenetykę spotkałem. Zresztą ja nawet taką mam astrogenetyka, taką, no jak to się nazywa, filmy są astrogenetyka, o genetyce w ogóle, o genetyce w astrologii, bo ta astrogenetyka jest to bardzo potężna wiedza. Dlaczego? Mamy Plutona. Ta planeta, która dzisiaj współcześnie jest opiekunem, tak, Skorpiona. I stwórzmy sobie, co jest genetyką. Mars jest odpowiednikiem, dużo słabszym, ale jest. Teraz, jeżeli mamy Plutona, to teraz Mars. Mars współpracuje w związku z tym, że w opozycji jako baran, tak, władca barana z wagą, a tam jest Wenus. Ale para też występuje w znaku następnym, czyli w Skorpionie Pluton, też są takie pary pomiędzy, na przykład chociażby pary przyjaciele, czy waga Skorpion, czy ona waga on Skorpion. I tu się docierają i z Marsem, i waga ma chęć, kobieta, poznania właśnie tego erotycznego Skorpiona, ale także i tego wojowniczego barana. Dlaczego? Dlatego, że są właśnie te wpływy. I te wpływy możemy przenieść dalej. Mamy przecież w byku również Wenus i w tym momencie nie musimy mówić o wadze, ale możemy mówić o Skorpionie i byku, gdzie też jest waga. I małżeństwa występują również pomiędzy baranem a bykiem. Bardzo często kobiety z podznaku barana czują się stabilnie przy byku. I oczywiście vice versa
też jest. I można to obracać obojętnie jak chcemy. I to jest genetyka znaków, nie planet. To jest genetyka znaków. Ale rzadko występuje byk, bliźnięta. Oczywiście, że zdarza się. Możecie w swojej karierze 2 razy znaleźć w życiu takie osoby, ale w sumie właściwe pomiędzy bykiem a bliźniętami rzadko. Dlaczego? Dlatego, że tam występuje Merkury. Ale byk i Wenus w historii, w mitologii było coś takiego. Był taki związek. Bo Wenus zrobiła tet-a-tet i miała jednak potomstwo. I to też trzeba brać pod uwagę, że w tym momencie tak. Ale zwróćcie uwagę, że gorzej jest na przykład pomiędzy właśnie bliźniakami a księżycem, czy rakiem. Gorzej jest. Już mniej takich par znacie. Znaczy raka i bliźniąt. Ale sporo znacie pomiędzy baranem a rakiem. Ale są to bardzo nietrwałe związki. Ponieważ występuje kwadratura. I w tej książce jest to. Jest to autentycznie opisane. Jeżeli ktoś zna dobrze astrologię, to w tej książce znajdzie to. Znajdzie to potwierdzenie swoich myśli, czyli dokładnie tego, czego uczymy. Czy jest to astrogenetyka? No jest. No w pewnym sensie jest, tylko możemy kształtować. I tutaj ja nie przeczytałem wszystkich tytułów tutaj, bo jest tutaj dosyć sporo, nawet nie wiem ile, ale tego dużo jest. Bo w ogóle stron to jest bardzo dużo, 321, ale tytułów, takich podstawowych tytułów jest 18, a są jeszcze podtytuły. Wykluczenie neptuniczne. Nie wiem, doczytam, porozmawiamy na ten temat. Będę starał się przeczytać tam ileś stron dziennie, bo czy będę referował tej książce? Nie wiem. Zobaczymy, czy będę referował, czy będzie warte to. Nie wiem, co powiedzieć. W tej chwili mnie ta książka uważam, że dla ludzi, którzy chcą, czy zajmują się astrologią, żeby sobie, nie wiem na jakim są poziomie, ale jeżeli te osoby, które są na bardzo wysokim poziomie, to warto tą pozycję mieć ze względu na to, żeby sobie przypomnieć, jak to było. Jak to jest. Bo tutaj też jest taka sytuacja, że osiowo jest wytłumaczone. Nie wytłumaczone w jaki sposób. Może w dalszej części będzie, jak osie się zachowują. Tutaj jest tylko wspomniane. Osie są wyjątkowo wrażliwe, wrażliwymi punktami. Są te konstelacje, czy ustawienie planet, to jest faktycznie bardzo istotne. Ale doczytałem się tutaj, że żywiołami. Zgoda, że możemy się obracać wśród żywiołów. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, że mówiłem, że w pewnym filmiku o Skorpionie mówiłem, że Skorpion, jeżeli ma potomstwo, to jego następne potomstwo musi wykazywać albo Skorpiona, albo będzie wykazywać byka. Więc w tym momencie, jeżeli wkracza Skorpion znaczy łączy się z jakimś znakiem, to wtedy albo będzie występować Skorpion, albo byk. Rzadko kiedy, jeżeli teraz mamy kogoś, kto ma, tak tutaj też zwróćcie uwagę, ktoś ma Plutona przy ascendencie, to ten Pluton bardzo często przechodzi na medium celi. Z ascendentu przechodzi na medium celi. Bardzo często tak jest. I jeżeli patrzymy w astrogenetyce, rozkładamy sobie te kosmogramy
Ja zawsze mówię, że to trzeba na podłodze robić, bo tego jest od groma. Bo przypuśćmy, że macie 2 dzieci. Teraz was jest 2. Potem następnie ustawiacie dziadków, tak? Po tacie strony, po mamy strony. Potem macie na przykład jeszcze tych dziadków starszych, czyli pradziadków. Albo macie już wnuki, no to już tym bardziej idziecie do przodu, co jest bardzo interesujące, bo wtedy macie lepszą diagnozę, bo wtedy możecie zobaczyć, bo znacie, przypuśćmy, że macie 2 dzieci, tak? I 2 dzieci ma po 2 dzieci, no to już jest obłęd, bo wtedy i macie teściów, no to już obłęd. I rozkładacie sobie to wszystko i patrzycie, jaka jest ta teściowa, jaki jest ten zięć na przykład zawodzenia, czy wiecie, o co chodzi. I do kogo czy do kogo są podobne wnuki. I teraz zwróćcie uwagę na jedno. Uroda nie idzie z charakterem. Czy urodą może być podobny do tej strony, której nie lubimy, ale z charakteru jest nasze i niech się odczepią. I to jest fantazja. I teraz musicie to rozegrać. Bardzo często jest tak, że wam się wtłoczy na przykład jakiś znak, które są tak zwane lubiące zabawy. To jest ten znak, który będzie za chwilę. Mówimy o szczelcach, bo szczelce są takie lekko, co to nie one. I jak ja to mówię, figo, fago, kawa, marago. Może jeszcze inne jest powiedzenie na takie coś, zresztą to jest wesołek zodiaku oczywiście i to jest taki, pełno go wszędzie. I to trzeba naprawdę najlepiej mieć smycz i szelki trzymać i tak, żeby się nie odpiął. Naprawdę na jakąś taki szyfr i to z tyłu na plecach, żeby się nie odpiął, bo wszędzie będzie to dziecko. Tak samo i barany są. Barany też są dziećmi nieokiełznanymi i są najtrudniejsze, że to są. Tylko z tym, że barana można zatrudnić, szczelca się nie da zatrudnić. Znaczy, o co chodzi z zatrudnieniem? Barankowi można stworzyć warunki, że go zmęczyć. Baran się lubi męczyć. Lubi akcję. Być w akcji cały czas. Więc tutaj konie, piłka nożna, jeżeli chłopiec, to jeszcze jakiś hokej, szachy, czytanie na głos, śpiew, gra na instrumencie, jakaś tam jeszcze. Inaczej wychowujemy strzelcą, inaczej wychowujemy skorpiona. I oczywiście, że tak, ale nie dzisiaj o tym. Ale jeżeli macie genetycznie podobnego do, przypuśćmy, pamiętajcie, że są jeszcze trygony, które biorą pod uwagę. I tutaj też jest o tych trygonach, że w trygonach też można się znaleźć. Więc mamy barana, lwa i szczelca. I tutaj możemy też doszukać się pewnego zjawiska. Czy zjawisko jest to ważne? Oczywiście, że tak, bo to są znaki bardzo podobne. Chociaż uważam, że lepiej iść z kwadratury. Baran, rak, waga, koziorożec. Uważam, że te znaki są bardziej podobne do siebie. Baran, wyjątkowa natura Wszędobylskiego. Rak, wyjątkowa natura zamknięcia siebie i niedopuszczenia do nikogo. Prawie to samo. Waga negocjacyjna cały czas zupełnie to samo, co baran i to samo, co rak, tylko w inny sposób i koziorożec, który ustala prawa i zasady takie same jak baran, tylko w swojej dziedzinie. W sumie właściwie to są identyczne znaki. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia takiego zachowania w swojej sferze, to identycznie będą walczyć. Tutaj mamy żołnierza, tu mamy policjanta,
Tutaj mamy, przypuśćmy, adwokata, a tutaj mamy ustawodawcę. Proste. To jest wszystko to samo. One się współpracują. Inaczej, jeżeli by tych znaków nie było, nic by nie było. Ludzie, czy raki, muszą mieć kogoś władzę. Muszą wyłonić władzę. Jeżeli nie, to będzie demokracja plemienna może być dla 12 osób, a powyżej 12 już zacznie ktoś dowodzić. I już zrobi koziorożca. Jeżeli mamy wojsko, to w pewnym momencie musi nastąpić negocjacje i muszą nastąpić, bo wojsko cały czas nie będzie walczyć, bo wyginą. No więc musi być negocjacja. I jakie wojska ma zadanie? To inne. Chociażby wojska ONZ-owskie. Teraz to może być wojsko, które przeskoczy i on stanie się, przypuśćmy, tym żandarmem czy policjantem, tak? Znacie przecież takiego pana, który w Toczku był taki francuski żandarm. Tak? No więc już wszystko wiecie. Więc ta pozycja, tak jak mówię, wracam do tej pozycji. Ja ją, no tutaj mogę powiedzieć, chyba nie wiem, jeśli się nikt nie obrazi, ja ją kupiłem, bo chyba była najtaniej w Empiku. W Empiku, no wiecie, akurat dzisiaj odebrałem. Także tutaj no, dziwię się, że to prawdopodobnie Włosi wydali tą książkę. To wydało jakieś kobiece wydawnictwo. Gratuluję temu wydawnictwu za tą książkę, bo naprawdę nie wiem, czy to wydawnictwo więcej książek będzie wydawać tak dobrych. Znaczy, chyba... Ja nawet nie przeczytałem, co z tyłu jest. Nie mam czasu na to. Astrogenealogia. No. Jeżeli patrzymy na carską Rosję, gdzie były brane godziny pod uwagę, no to chyba po to były dawane te godziny. No nie czarujmy się, no po co komu godzina? Godzina na przykład, to co my zbieramy, to co nasz Kościół zbiera, godzinę śmierci. Ale godzina śmierci, jeżeli podajemy, bardzo często ksiądz czy ktoś tam w tym, tej kancelarii, tak, u księdza, jak się przynosi tam, prosi się o pochówek, to pyta się, a o której był zgon i zapisuje, bo bardzo łatwo jest z tego znaleźć godzinę urodzenia. Ja kiedyś żeśmy sprawdzali kolegę i było napisane, dobrze mówię, zapisane, przepraszam. To jest właśnie umiejętność polskiego języka. Był zapis, że zrodzon na mszy taki i taki. I okazało się, że ta msza tylko jest raz w roku o godzinie 5 coś. 5 z minutami na przykład tam. No i mieliśmy godzinę. I takie zapiski czasami są, że zrodzon podczas na przykład tam wschodzącej gwiazdy. Czasami możecie gdzieś w zapiskach znaleźć takie. Albo urodził się, na przykład no, moja koleżanka urodziła się podczas podróży na wozie. Zresztą bardzo dużo. Mam takiego kolegę, który urodził się w taksówce. No i jaka godzina? No prosta. Jeżeli tam było coś, trzeba by było liczyć. O której przyjęto do szpitala, tak? Wpis na pewno jest, o której przyjęto do szpitala.
No, dzisiaj, w dzisiejszych czasach na pewno takich danych nie znajdziecie, ale gdyby ewentualnie, no to jak macie dziecko, no to i wam się urodzi w taksówce, no to i ktoś nie spojrzy na ten, no to no, można obliczyć, no mniej więcej, no pojechać w to miejsce, zobaczyć, poprosić jakiegoś taksiarza, żeby przyjechać to samo, czy kolegę któregoś. I są sposoby, zresztą co tu ukrywać, no, astrogenetyka, jeżeli nie ma dobrej godziny, nie ma dobrego ascendentu, no to jest taka troszeczkę kulawa. Oczywiście, że można powiedzieć, że jest no, planety, przypuśćmy Mars z Plutonem mogą się zamienić. Neptun z Wenus się może zamienić. Mogą występować jakieś zbitki planet w tych samych, naprzeciw, w znakach. Mogą. Tutaj mówi się o aspektach, że mogą być identyczne aspekty. Oj, chciałbym zobaczyć jakie. Może doczytam, może nie, ale o aspektach wolałbym nie dyskutować. No niektóre, opozycje, tak, no jeżeli to jest aspekt, czy koniunkcje. No koniunkcje też, tak, to się zgodzę. No ale kwadratury? Wątpię. No w pewnym sensie tak, no bo wielokrotnie jest tak, że jak patrzycie już na tej podłodze, na te kosmogramy, jak się długo patrzycie, to dopatrzycie się, że są te kosmogramy, niektóre są szalenie podobne do siebie. I trzeba je zbliżyć. I wtedy zobaczyć, jakie jest pokrewieństwo. Ja mam taką sytuację, że moja córka jest podobna do mojej żony, siostry stryjecznej, ze strony ojca. I wszyscy astrolodzy, którzy byli tutaj u mnie, jak ja rozrzuciłem te wszystkie kosmogramy, wybrali tą parę. Znaczy, że to jest matka. Tak jest, tak może być. Dlatego radzę nie mieć, jeżeli macie rodzeństwo, rozłożyć to rodzeństwo. Bo bardzo często jest tak, że nie jesteście rodzicami, tylko wasza jakiś brat albo ktoś, bo tak genetyka ustawia, ponieważ wy macie rąbnięty kosmogram. Wasz kosmogram jest zły. I wtedy następuje po prostu jakby inna forma działania. Także tutaj musicie no, działać troszeczkę na zasadzie, no ja nie mówię intuicji, bo nie lubię tego słowa intuicji, ale jakiejś takiej nonszalancji matematycznej. Albo, no, nie mówię o czeskim błędzie, bo to jest absolutnie niedopuszczalne, ale w założeniu jakimś takiej tolerancji. Przypuśćmy w założeniu. Niekoniecznie musi być ta planeta w baranie, bo może być w byku, a może być w rybach. No więc dajcie szansę temu balansowi. I już nie patrzcie jak już patrzycie, jak ktoś mi powie o sektorach, wtedy, że w sektorach się trzyma, no to już dostaje białej gorączki. Sektory są bardzo ważne, ale w tym momencie sektory do interpretacji indywidualnej, ale nie tej zewnętrznej. No bo jeżeli porównacie na przykład sobie dziadka, którego nigdy w życiu nie widzieliście, tak jak ja swojego dziadka nie widziałem, bo zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym na terenie Polski, albo faszystowskim, niemieckim, hitlerowskim, niemieckim obozie koncentracyjnym. Ja to mówię już z takim, wiecie, premedytacją, tak żeby... To jest moja złośliwość w stosunku do pana, który w tej chwili nie widzi problemów żadnych, to tłumaczę, że ja widzę ten problem, ponieważ nie mam dziadka. I astrologicznie brak mi jego.
Brak mi jego i nie tylko astrologiczny, pod każdym względem mnie go brak. Dlatego, że może oczywiście, że miałbym tam, przypuśćmy, 15 lat, jakby odszedł. To nie jest istotne. Mój dziadek, ten, który przeżył, ja miałem 6 lat, jak odszedł. I go pamiętam. Pamiętam jego zachowanie, pamiętam jego wypowiedzi, pamiętam, kiedy siadał do fortepianu, kiedy grał na tym fortepianie. Pamiętam, jak grał dokładnie. Pamiętam wszystko. Pamiętam, jak dłonie trzymał na fortepianie. Trzymał podobnie jak Rubinstein, czyli dokładnie no, taki styl, wiecie, no, ci, którzy się znają, to wiedzą. Nie tak Iwo Pogorelic. Iwo Pogorelic grał zupełnie inaczej, albo Daiga Song, czy dzisiejsi współcześni, chociaż współcześni, ja teraz nie śledzę już tak dokładnie jak kiedyś pianistów. Kiedyś znałem tutaj profesora Chmielewskiego, to zresztą to on był niewiele starszy ode mnie. I dlatego też nie gram, ponieważ pani profesor, która miała mnie uczyć, a jego uczyła, no kilku po prostu zemdlało. I moja mama stwierdziła, że nie, na taką katownię nie wyśle mnie. Co wielką może było szkodą dla muzyki, że nie zostałem muzykiem. Czy nie gram na żadnym instrumencie, to co powiedziałem, ja miałem fortepian i 2 pianina w domu. Fortepian, tłumaczę, fortepian i 2 pianina. Fortepian stał w rogu i 2 pianina po przeciwnych. Fortepian był właśnie dziadka i pianino było dziadka i mojej babci, znaczy to z taty strony, a z mamy strony babcia moja miała swój też fortepian. I tak się złożyło, że po prostu mieliśmy mieszkanie, babcia się przeprowadziła do nas, dziadek też mieszkał, znaczy dziadek też się sprowadził się do nas dokładnie na kilka lat przed śmiercią. No, dawniej były rodziny wielopokoleniowe, a jak dziadek odszedł, właśnie wprowadziła się babcia mojej mamy i przywiozła właśnie swój ukochany fortepian, który dziadka miał, jak to się nazywa, pedały, tak? 2, a babci miał 3. I zawsze byłem zdziwiony, dlaczego babci były 3. Mało tego, mojej ciotki jeszcze była fisharmonia. To jest dopiero instrument śmieszny bardzo. I pamiętam, kiedy ciocia grała na tym. I babcia moja uwielbiała grać na tej fisharmonii. To jest takie skrzyżowanie troszeczkę organów z pianinem. Nie fortepianem, a pianinem. Bardziej to pianino. Znaczy klawiatura jest identyczna. I teraz jeżeli mamy, dlaczego opowiadam o tym? Bo widzicie, to jest taka sytuacja, że z tych opowieści możecie wywnioskować pewne uzależnienia genetyczne. Skąd macie talent do muzyki, albo lubicie tylko muzykę? Czy tworzycie muzykę, czy też budujecie tą muzykę, czy zbieracie muzykę? Ja nie mam dużej płytoteki, ale w sumie mam tą płytotekę. Ja mam filmotekę bardzo potężną, ale to jest ze względu na zupełnie co innego. Ale płytotekę zawsze mnie się marzyła bardzo potężna płytoteka. I uwielbiam muzykę poważną. Uwielbiam Pendereckiego. Zresztą byłem na koncercie teraz, Rej Utracony, i mam nadzieję, że powstanie znowuż będzie i pójdę na to wydanie łódzkie, bo jest to jednak
wyczułem małe różnice pomiędzy tym pierwszym a tym drugim. Jednak były różnice w grze. I no co tu ukrywać? To jest właśnie to, że wyczuwacie pewne rzeczy. I to się przydaje właśnie w tej astrogenetyce. To jest bardzo ważne, bo wujkowie, ciotki coś powiedzą, coś, a nie zauważą u was. I wy sami odkryjecie, że do kogo jesteście podobni. A jak już macie to, do kogo jesteście podobni, to już jesteście w domu. Już jesteście na tronie świadomości astrologicznej, już macie skąd brać garściami wiedzę, bo to są najważniejsze. Jeżeli macie powtórzenie to w astrologii, no to już jest genialnie. I dlatego też, no co tu ukrywać, ale ta książka dla ludzi, którzy znają astrologię, którzy zajmują się astrologią, jak uważam, że konieczna jest ta książka. Znaczy, to jest problem. Czy w ogóle ten temat ich interesuje? Czy znają ten temat? Bo jest to bardzo trudny temat. To jest jeden z najtrudniejszych tematów, jaki jest, dlatego że dziadków znacie z opowieści. Ja o tym dziadku, który zginął w obozie koncentracyjnym, niemieckim obozie koncentracyjnym, przez hitlerowców zamordowany, to już tak, żeby dobić. I zawsze to dobijam. I zawsze tak jak pan Cejrowski na tym długim targu tam w Gdańsku. Bardzo ładny ten wywiad temu Niemcowi wytłumaczył. Ja też tak tłumaczę Niemcom. Jak widzę Niemców i zaczynają chodzić i pogrywać sobie tą muzyczkę ichniejszą, to zawsze mówię, nie, tutaj będziecie słuchać tej muzyki, którą ja wam pozwolę. Czyli macie Chopina, Moniuszkę, no i współczesnych muzyków. A tak to wek z tego kraju. Musicie się nauczyć. Jak ja jadę do Niemiec, bardzo chętnie posłucham. Uwielbiam kogo? Ryszarda Wagnera. Uwielbiam, ale go nie przyjmuję, jak przychodzi ktoś do mnie, to nie puszczam Wagnera, chyba że ktoś mówi, stary, masz tą płytę Wagnera? O, to oczywiście, że tak. No to wtedy tak, ale ja ją mam schowaną. Dlaczego? Bo to była muzyka obozów koncentracyjnych, niemieckich obozów koncentracyjnych. Ten człowiek nie był nic winien, bo był wspaniały. Zresztą, co tu ukrywać? Jak dokładnie poszukacie, to miał coś wspólnego z Lisztem. A przecież Liszt, tak? I Chopin. Co mieli wspólnego? No musicie poszukać i zobaczyć. Chopin był wyjątkowo delikatną postacią i miał wspaniałe dłonie. Ale jednak, żeby wytworzyć, potrzeba było kawał mężczyzny do tego wszystkiego. No, Wagner był troszeczkę, wiecie o co chodzi, wiekowo. No ale, no to musicie się tego wszystkiego dowiedzieć. Dlaczego tak jest? I to jest właśnie astrogenetyka też. To jest muzyki akurat. I to musicie też wiedzieć, jeżeli chcecie być doskonali. Doskonali w każdej dziedzinie. Więc ta książka otwiera to wszystko, co jest. Ja już nie mówię o sztuce, o malarstwie, bo tutaj też można by bez końca, ale to jest zupełnie inny moment. Może tutaj wypłynie w dalszych kartkach tej powieści o astrogenetyce. No cieszę się, że takie coś w Polsce wyszło, powstało właściwie, czy zostało. Historia przodków. No,
trzeba ich znać. Czy można odczytać? No jeżeli mamy kosmogram i mamy dokładną datę i ascendent, no cokolwiek możemy powiedzieć o tej postaci. Jeżeli mamy dodatkowo ją wpisaną w swój charakter, że jest podobny, albo my jesteśmy jego działaniami, no więc tutaj już mamy dokładny wywód, dlaczego boimy się pewnych rzeczy, dlaczego tacy jesteśmy, dlaczego nas interesuje to coś, ale to musi być potwierdzenie. Ja akurat tak się stało, że przodków swoich bardzo dobrze znam. Bardzo dobrze znam i to tak spokojnie 5 pokoleń w tył. Tak się złożyło, ale tak się złożyło. I tutaj po prostu dlatego też ta astrogenetyka jest mi znana, ale jeżeli ktoś może, a są te osoby, które mogą pogrzebać w tych carskich zapiskach, bo tam będą godziny i będzie wszystko, także to tam mogą sobie popatrzeć i tam naprawdę dogrzebią się wspaniałych rzeczy, czego dogrzebała się moja uczennica i nawet powiedziała, kto z kim i o czym. I kto z kim ma dzieci, bo wtedy widać. Dokładnie. I to jest bardzo ważne. Pamiętajcie o tym. To jest bardzo ważne. A było różnie w tym. Jeżeli połączymy to z historią, połączymy to z zapiskami, z dziwnymi rzeczami, to jest naprawdę. Także pozycja do biblioteki. Ale tylko tych, którzy, tak jak mówię, ci, którzy chcą zostać w astrologii, chcą być, ja wiem, czy wielcy? No, możecie stać się wielcy, oczywiście, tak. Tylko to nie jest książka dla tych, którzy znaczy ci, którzy zamierzają uczyć się astrologii i nie żal im na tą książkę, bo ona nie jest droga, to nie jest jakaś pozycja droga. To radzę ją posiadać, dlatego że może wam się przydać, ale tak jak zaznaczam, nie prędzej jak od trzeciego roku waszego poznania astrologii, bo pierwszy rok to jest kompletnie zero, drugi rok to dopiero się zaczyna cokolwiek. Trzeci rok to jest szukanie siebie i szukanie pewnych uzależnień w kosmogramie, a potem dalej. Zresztą to będę lada moment, bo będzie szkoła, będę robił ten, przypuśćmy w założeniu, werbowanie, tak, do astrologii. Z tym, że ja zaznaczam, ja bardzo sortuję osoby, dlatego że to nie jest dlatego, że nie pozwalam, tylko pytam się po co. Nigdy nie namawiam do astrologii, dlatego że to nie jest tak, że astrologia jest trudna. Astrologia jest bardzo łatwą dziedziną. Tylko czy ma się na to czas? Bo to jest przede wszystkim czas. I pamiętajcie o tym. Czas uczy astrologa. To jest, bardzo często astrolodzy mówią, że to jest Saturn. Saturn jest czasem, a to jest w rzeczywistości Uran, czyli właściwie intuicja. Astrologia jest pod Urana, uraniczna, nieprzewidywalna. Trzeba umieć fantastycznie balansować w tym wszystkim, dokładnie. Ale pamiętajcie o tym, że rozpoczynamy od Barana i zaczynamy od Marsa. Zawsze, za każdym razem jest to Baran. I zawsze jest to początek. Pierwsza pozycja chyba w Polsce, to co się orientuje, dużo w tych innych książkach jest oczywiście o tym, najwięcej u profesora Leszka Weresa, bo cała mandala polega na pewnej genetyce. Właściwie mandala nie zupełnie. W mandali też jest genetyka, też jest kilka działów. Tam nie jest to dokładnie umieszczone, ale taką genetyką jest też dobieranie par.
To też jest genetyka. Jak się układają znaki, kto z kim koresponduje. To jest genetyka po prostu. I genetyką są planety. Jeżeli ktoś mówi o czymś, to jeżeli patrzymy, to najpierw powstała genetyka planetarna. Nazwijmy to astronomiczna. One scharakteryzowały nas, bo my jesteśmy tylko i wyłącznie dziećmi kosmosu, nikim więcej. Więc wykluczcie jakąkolwiek inną formę. My jesteśmy zbudowani poprzez, najpierw były planety. I to jest podstawa, to jest genetyka. I tam jest zawarte to wszystko. I jeżeli jakiś genetyk chce walczyć, to będzie walczył z planetami. Czyli będzie walczył z astrologią i astronomią, czyli efemerydami. W efemerydach jest wszystko zapisane dokładnie. Wszystkie te dziedziny, które są zapisane w kosmosie. Kosmos jest to jeden wielki organizm, a my jesteśmy tym mikrokosmosem, czy tam założenia. Jak chcemy to nazwać, tak chcemy, ale jest ten duży kosmos i ten mały kosmos. W każdym elemencie naszego życia. Okazuje się, że atom też ma jeszcze coś. I też jest w pewnym momencie. Także możemy od tego małego iść do góry i od tej wielkiej przestrzeni możemy schodzić na dół, co jest normalnością. I kto to stworzył? Trzymajcie się z Bogiem, bo tylko dzięki Niemu to mamy. Do zobaczenia.